Witajcie w kolejnej realizacji. Dzisiaj myślę, że temat, który spodoba się naprawdę wielu osobom, ponieważ będziemy robić strugnicę i to naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam na film. Wielokrotnie powtarzałem, że strugnica jest faktycznie takim miejscem numer jeden w naszym warsztacie, ponieważ można na niej zrobić wszystko, ale jest tutaj kilka rzeczy, na których tylko można właśnie zrobić na strugnicy. Mówię o porządnym struganiu, heblowaniu, rozcinaniu, dłutowaniu, ponieważ strugnica ma mieć naprawdę sporą masę, dzięki czemu nie będzie Wam tańczyć po warsztacie, a materiał, który umocujecie w zaciskach, ma być po prostu nie do ruszenia. Wtedy rozcinanie czy struganie właśnie dopiero idzie tak jak trzeba. Bez drgań materiału, wtedy dopiero można pracować. Ja przed sobą mam kilka kartonów, zaraz Wam opowiem, co jest zawartością, ale najpierw może opowiem Wam o samej strugnicy. Nie będzie to taka zwyczajna strugnica, tak jak ten Sioborsk, którego tutaj już znacie. Strugnica będzie dość, myślę, że wyjątkowa. Po pierwsze, będzie łatwa do zrobienia przez Was. Nie będzie tam wielkich, jakichś specjalnych mocowań. Użyję tam prawdopodobnie jakieś duże śruby do drewna. Właśnie w takim celu, aby można było to zrobić samemu. Ale jest w strugnicy jeden element, który jest dość ciężki do wykonania, a jest, myślę, że obowiązkiem każdej strugnicy. Mówię tu o zaciskach. I w tych kartonach są zestawy do 3 rodzajów zacisków. Zacisku bocznego, zacisku frontowego i zacisku pionowego. Bierzemy się za rozpakowanie. Mówię, że tutaj są 3 zestawy, jest 5 kartonów. Zacznijmy może od tego najdłuższego, więc to na bok. I już Wam pokazuję, co to jest. Taka oto nakrętka. Tutaj mamy taką oto śrubę i mamy jeszcze jeden element. Widzicie, tego jeszcze nie rozpakowałem. I tutaj będzie rączka. Mógłbym już tutaj pożonglować tym. Tak, i jeszcze będzie tutaj, są jeszcze elementy montażowe. Jest kilka śrub i płytki takie mosiężne. Dwie porządne, mosiężne płyty do zamocowania. No, myślę, że z 8 mm mosiąc kawał blachy mosiężnej. Niezła rzecz, co? Powiem Wam tak, kiedy pierwszy raz miałem w ręku te śruby, to po prostu szczęka w dół, jak to jest wypolerowane. Tutaj nie ma jeszcze, to jest bodajże chyba klon i tutaj nie ma jeszcze żadnego impregnatu, nie ma wosku, nie ma oleju, po to, aby można było to jeszcze posklejać, ale do jakiej perfekcji jest to drewno doprowadzone, to naprawdę szczęka w dół. Porównując efekty gdzieś tam przy papierach, to myślę, że z 600 papier w rękę, żeby coś takiego zrobić. Tutaj ukłony niesamowite dla producenta. No i właśnie, to wszystko pochodzi od producenta, który się nazywa Lake Erie. Oni tworzą właśnie takie zestawy do kupienia, do zamocowania w swoich strugnicach. Czyli to jest ich tak naprawdę produkt flagowy. No i efekt tego to jest
niesamowite. Naprawdę jakość wykonania jest perfekcja. Nie widziałem tak wytoczonego drewna, żeby doprowadzić do takiego stanu. Średnica tych śrub to jest około 65 mm, czyli 6,5 cm. Tutaj na długość mamy śrubę, która to jest 62 cm. No i rączka, ona jest odkręcana. Wszystko są gwinty drewniane. A więc kiedy włożymy to, tutaj są już takie uszczelki. Dokręcamy i mamy jeden zacisk gotowy. To będzie, obstawiam, do zacisku tego frontowego. Tak mi się wydaje. Nie chciałbym się pomylić, ale instrukcję mam tam. Dobra, to jest jeden zestaw. I teraz lećmy dalej. Ja sobie tylko to pogrupuję, żeby się później to mi nie pomyliło. Lecimy dalej. Opakowanie numer 2. Tutaj jeden element, ale za to jaki? Zobaczcie to. Czyli kawał klonu, klon Jawor, przepięknie usłojony. On ma takie delikatne bardzo słoje. Bardzo twardy gatunek dla tych, którzy się znają. I idealnie nadający się właśnie na strugnicę. Bóg, grab, klon. Z tego można zrobić naprawdę strugnicę na lata. Dobra, to jest drugi karton i lecimy dalej. To będzie trzeci. I to jest element analogiczny do drugiego. Czyli znowu mamy taki kawał przepięknego klonu. No i teraz jeszcze dwa opakowania. Zobaczmy co tutaj. Tutaj będzie więcej ciekawych rzeczy. Mamy kolejną śrubę. Troszeczkę krótszą. Mamy rączkę. Sama strugnica, w międzyczasie mogę mówić, sama strugnica będzie strugnicą, jak mówiłem, do samodzielnego montażu. Kolejną rzeczą, którą będzie wyróżniać tą strugnicę, to będzie mobilność, bo ona, jak widzicie, nie będzie duża, nie będzie jakoś bardzo ciężka. Żeby utrzymać stabilność takiej, powiedzmy, niewielkiej strugnicy, należy przykręcić to do podłogi. I wtedy Wam to już nie będzie się ruszać. Rączka numer 2. Stój. No i tutaj trochę więcej rzeczy jest. Patrzę, czy wszystko. Mamy tutaj dwa ślizgi. To będzie zacisk ten boczny od strugnicy. Dwa takie ślizgi, po których poruszać się będzie kolejny element. Ależ to jest zapakowane. Miła wiadomość dla Was jest taka, że jak zwykle od Domi Drewno całość będzie do pobrania za darmo. Wszystkie plany tej strugnicy będą wykonane przeze mnie, również przy współpracy Lakery, bo tak naprawdę otrzymałem od nich kompletną dokumentację. Minus jest taki, że ta dokumentacja jest calowa, ponieważ to jest robione na Stany. No a jeśli chcemy zrobić to metrycznie na Europę, to nie będzie takie hop-siup, trzeba będzie troszeczkę się nagłowić z tymi wymiarami. Nie wiem dokładnie jeszcze jak to zrobię, ponieważ część tych elementów jest po prostu dopasowana do grubości stołu.
do grubości w calach. Więc możliwe, że to będzie jednak wyzwanie również trochę dla Was, żeby dokładnie trzymać się wymiarów, które podam, a będą to wymiary raczej, no czasami nawet może części milimetra. Jest tych trochę tutaj części. No właśnie. I na takie śrubeczki postaramy się to poskręcać. Nieduże, nie? 15 cm czy 18 długie. To również robota na CNC, ale mówię, muszę przyznać, że jakość wykończenia tych wszystkich elementów, kurde, sam bym tak chciał robić u siebie. No jest perfekcja, jest. Nie pamiętam dokładnie jak to będzie, ale są to elementy ślizgowe do tego bocznego imadła. Dobrze. I jeszcze jeden kartonik. Numer 5. Ja tutaj mam 3 zestawy, tak? Czyli 3 zestawy montażowe do 3 zacisków. Ale żaden problem. I tak też myślę, że podzielimy filmy, żeby film dotyczył na przykład jeden montażu zacisku tego przedniego, drugi film będzie mówił o zacisku bocznym, trzeci będzie mówił o zacisku pionowym. Myślę, że również bardzo ciekawy zacisk. Znowu rączka. Znowu śruba, trochę krótsza. I również trochę elementów montażowych. I tyle w temacie. Jest do tego też cała dokumentacja do każdego z typów zacisków. Jest po angielsku, jest po niemiecku. Po polsku niestety nie ma, więc będziecie musieli się wspomóc moimi filmami, ale mam nadzieję, że one będą na tyle czytelne, że sobie z takim kompletem informacji poradzicie. Ależ to jest ładne. No po prostu szaleństwo. Czy te zaciski będą tylko dedykowane do tej strubnicy, którą widzicie? Nie. Bez problemu zacisk ten boczny, przedni czy ten pionowy możecie zaimplementować, dołączyć do dowolnych stołów. To już będzie zależało od Was. Jakby to są 3 osobne zestawy, można, mówię, zamocować to. Żaden problem, żebym zamocował na przykład do tej mojej strubnicy czy do innego stołu. Nie ma z tym problemu. Tyle. Tyle wydaje mi się na dzisiaj. Ja się biorę w takim razie za rysunki. Jak one będą gotowe, udostępnię to oczywiście Wam i później zabieram się do pracy. Tyle słowem wstępu. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć! Thank you.